When it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym materiale. Dzisiaj troszkę więcej niż zawsze osób na Waszych ekranach, ponieważ spotykam się dzisiaj z zespołem Data Lake. Witam Wojciecha, witam Ligię, cześć. Cześć, cześć. Od razu na wstępie powiem, że będziecie mogli spotkać chyba jeszcze Damiana tak naprawdę z Waszego zespołu, całą trójkę mam nadzieję, na konferencji Cryptoverse Expo, o której już wspominałem Wam ostatnio na kanale w Warszawie, 17 luty, a dzisiaj tak naprawdę prowadzimy sobie taką rozmowę wstępną tutaj na YouTubie, żebyście mogli trochę więcej się dowiedzieć o tym projekcie. No i może zacznijmy tutaj od Ligi, jakbyś powiedziała trochę o sobie, jakie jest Twoje doświadczenie, jak długo w krypto siedzisz, czy w ogóle jakoś ten temat Cię mocniej wcześniej interesował? Bardzo dziękuję. Dziękuję, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać o naszym projekcie. Ja nazywam się Ligia Kornowska, jestem lekarzem, jestem ekonomistką i w zasadzie od wielu lat działam w sektorze ochrony zdrowia. Z jednej strony jestem zaangażowana i zarządzam największą organizacją szpitali w Polsce, z drugiej strony angażuję się w projekty startupowe. Najbardziej odpowiadam za kwestie sztucznej inteligencji, blockchaina i ochrony danych medycznych. Wypowiadam się na kwestie regulacyjne na poziomie Polski i Komisji Europejskiej, ale też jestem współtwórczynią, a czasami osobą zarządzającą kilku startupów medycznych. Już mam całkiem sporą historię, a w tej historii był jeden ze startupów medycznych, który tworzyliśmy razem z Wojtkiem w Kenii. Na drugim końcu świata można by rzec. Dokładnie. Jasne. Tak, cześć. Ja jestem Wojtek, jestem podobnie jak Ligia lekarzem. Moja historia życia jest nieliniowa, to znaczy kiedy miałem 19 lat założyłem organizację humanitarną, kiedy jeszcze byłem studentem medycyny. Organizacja się nazywała Leczymy z misją. Istnieje do dziś dzień, prowadziłem ją przez 4 lata. To była organizacja, która wysyłała lekarzy i sprzęt medyczny do szpitali w Afryce Środkowo-Wschodniej. Rozrosła się do całkiem dużych rozmiarów. Co roku jeździło kilkudziesięciu wolontariuszy do kilku szpitali w Kenii i w Ugandzie. Wysyłaliśmy też co roku sprzęt medyczny. Po 4 latach prowadzenia tej organizacji zauważyłem, że taka forma zmieniania świata na lepsze i pomagania, która opiera się tylko na dawaniu za darmo, bez dawania odpowiedzialności na rzecz osoby, której się pomaga, po prostu nie działa. I obecnie uważam, że większość organizacji pomocowych, które teraz istnieją, ma zdecydowanie nieoptymalny model i powinna go zmienić na taki, który jest długofalowy i długoterminowy. Idąc dalej z tym tokiem myślenia, założyliśmy z Ligią w Kenii startup, firmę, która miała budować lokalne centra telemedyczne. Wdrożyliśmy tam systemy do zdalnego monitoringu kobiety w ciąży i dziecka przy porodach w oddalonych szpitalach od cywilizacji. Wdrożyliśmy takie systemy do monitorowania pacjentów kardiologicznych, tak żeby mogli zrobić sobie badania bez jeżdżenia do Nairobi. I prowadziliśmy ten startup tam przez 2 lata. Kilka rzeczy udało nam się zrobić, kilku rzeczy nie udało nam się zrobić, a te rzeczy, które nie udało nam się zrobić, były bezpośrednio bodźcem dla mnie do zainteresowania się technologią blockchain i kryptowalutami, ponieważ ogromnym problemem Afryki był brak zaufania do siebie nawzajem. Zarówno tego osobowego, jak i instytucjonalnego, brak zaufania do tego, że jutro jest przewidywalne i że będzie lepsze, jak też brak zaufania do tego, że można zaufać partnerowi biznesowemu czy rządowi, że będzie w jakikolwiek sposób przewidywalny i będzie myślał długoterminowo. Wtedy pierwszy raz zainteresowałem się sposobem, w jaki można byłoby takie zaufanie budować. I stąd wziął się pomysł, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszych długich rozmów z Ligią, jak moglibyśmy zbudować taką sieć zaufania w medycynie i wykorzystać technologię blockchain po to, żeby zmienić świat na lepsze. No, świat chyba nie wymyślił lepszego narzędzia teraz do takiego budowy zaufania jak blockchain, no bo to wrzucicie tam dane i nie da się tego zmodyfikować. No jakby się człowiek nie upierał, to nie da się. No chyba, że jest to jakiś prywatny, modyfikowalny blockchain oczywiście, no ale jeżeli to ma być wiarygodne, to faktycznie myślę, że taka opcja wypada trochę z rozgrywki, ale ja już mam pytania w ogóle na inne rozmowy, jak się buduje biznes w Kenii i tak dalej, bo to też myślę, że jest mega ciekawy temat i coś niedostępnego dla nas Europejczyków, to znaczy taka wiedza jest bardzo ciężka do zdobycia, ale to może innym razem, bo to pewnie temat na jeszcze dłuższy materiał niż to, o czym dzisiaj. I z tych wszystkich startupów wziął się pomysł na stworzenie kolejnego startupu, czyli Data Lake. Czym Data Lake tak naprawdę ma być? Jaki główny obszar bierzecie pod uwagę?
To może zanim odpowiemy na to pytanie, powiemy trochę, dlaczego w ogóle Data Lake Okej. powstał. Bo nasze doświadczenia wynikają z jednej strony z pracy ze startupami czy w startupach, z drugiej strony ze współpracy ze szpitalami, z organizacjami zaufania publicznego w sektorze ochrony zdrowia. I trzeba tutaj podkreślić, że medycyna taka, jaka jest dzisiaj, to jak wygląda, jak jesteśmy leczeni i diagnozowani, jest tylko dzięki temu, że mamy dostęp do danych i te dane stanowią po badaniach klinicznych, po różnych testach, mogą wpływać na wynalezienie nowej cząsteczki leku, nowego procesu terapeutycznego, nowego procesu leczniczego, diagnostycznego. Problem w Polsce, ale w zasadzie to jest problem ogólnoeuropejski, a nawet można by powiedzieć światowy, tylko różne kraje z tym radzą. Problem, jaki mamy, to dostęp do tych danych medycznych. Brak dostępu do danych medycznych istotnie wpływa na spowolnienie rozwoju medycyny. Jeden tylko przykład, jeśli chodzi o badania kardiologiczne, w ostatnich latach były robione badania, że 30 000 badań kardiologicznych nie zostało dokończonych ze względu albo zostało przesuniętych ze względu na brak między innymi danych medycznych. Co znaczy, że potencjalnie 30 000 cząsteczek terapeutycznych i metod diagnostycznych czy leczniczych nie jest dostępne dla pacjentów, którzy chorują na choroby kardiologiczne. A to z jakiego powodu, tak w skrócie, nie wiem, ktoś papierka jakiegoś nie podpisał, ktoś nie wyraził jakiejś zgody na to? Dokładnie tak. Dostęp do danych medycznych może zachodzić w różny sposób w różnych krajach. Mamy z jednej strony Stany Zjednoczone, które mają podejście kapitalistyczne, sprzedają dane medyczne pacjentów, nierzadko firmom ubezpieczeniowym, nie dbając o prawa do prywatności pacjenta. Na drugim końcu skali mamy na przykład Chiny, które autorytarnie po prostu upaństwawiają dane, również pacjent nie ma za dużo do gadania. I mamy gdzieś pośrodku Europę, która od kilku lat promuje ideę dawstwa danych, czyli taką ideę, gdzie pacjent, tak samo jak daruje krew czy szpik, może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych medycznych na cele badawczo-rozwojowe. To się dzieje w bardzo małej skali, często na papierze i często jest to ograniczone do pojedynczych placówek medycznych. My mamy projekt, który pozwoli realizować to na skalę ogólnoeuropejską. Dostarczymy system IT, który pozwoli odnotowywać oświadczenia woli, czyli zgodę pacjenta na podarowanie swoich danych medycznych na systemie blockchainowym. To nie oznacza, że jego dane medyczne czy jego dane osobowe będą odnotowane na sieci blockchain, bo to oczywiście tego nie będziemy robić, ale zahaszowana informacja o tym, że wyraził zgodę lub ją wycofał, lub w zasadzie każda informacja o tym, co się dzieje z jego danymi, czyli że dane przepłynęły z punktu A do punktu B, że zostały skompletowane, zanonimizowane, wszystkie te informacje będą zapisane na publicznej sieci blockchainowej. I pacjent dzięki temu będzie mógł sobie w każdym momencie wejść w system, wejść na stronę internetową i sprawdzić, co się dzieje z jego danymi i czy to na pewno się dzieje zgodnie z jego wolą. To ja powiem może jeszcze trochę z perspektywy lekarza, bo zobacz, że to jest tak, że w momencie, kiedy nam jako lekarzom brakuje pewnych metod terapeutycznych, to tworzone są systemy, które pozwalają nam jako lekarzom te metody dać do ręki. Tak jak kilkadziesiąt lat temu była potrzebna krew, żeby ratować ludzi na polu walki, robić transfuzje czy ratować życie ofiar wypadków drogowych, tak powstał system dawstwa krwi, dzięki któremu teraz każda osoba na świecie ma lepszy lub gorszy dostęp do tego, żeby być leczona krwią i składnikami krwiopochodnymi. Kiedy pojawiły się choroby onkologiczne, szpiku kostnego, białaczki, chłoniaki i tak dalej, pojawiło się dawstwo szpiku, gdzie ludzie mogą darować swój szpik, pobrać sobie wymaz z gardła i oddać swój szpik dla osoby, która potrzebuje przeszczepu. Podobnie, kiedy technologia medyczna pozwoliła na to, żeby przeszczepiać organy, pojawiło się dawstwo organów, gdzie ktoś pośmiertnie może oddać serce, nerki czy inne narządy ciała, żeby uratować komuś życie. Jesteśmy teraz w medycynie na takim etapie, gdzie dużo więcej ludzi statystycznie umiera przez brak dostępu do danych, przez to, że nie wiemy, jak zapobiegać chorobom, jakie interwencje takie populacyjne czy epidemiologiczne powinniśmy wdrażać, żeby ludzie żyli dłużej i szczęśliwiej. W ostatnich latach średnia życia obywateli Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii spadła zamiast wzrosnąć. I szacuje się, że większość tych zgonów możliwych do uniknięcia jest możliwa do uniknięcia przez to, jeśli będziemy wiedzieć, jak się zachowywać, jak tych ludzi leczyć, jakie bardziej spersonalizowane formy leczenia
dla tego konkretnego pacjenta zastosować. Więc jesteśmy w medycynie teraz w takim momencie, kiedy potrzebujemy tych danych. Jednocześnie w Europie nie mamy do tych danych dostępu, bo przecież nie weźmiemy ich od pacjenta siłą, ani nie przekupimy pacjenta, co jest zresztą nielegalne, żeby pacjent nam swoje dane medyczne sprzedał, więc realnie nie możemy do nich uzyskać dostępu, przez co my jako lekarze nie mamy narzędzi, żeby efektywnie pacjentów leczyć. Ten temat, o którym na chwilę cię, że tak powiem, tutaj wbiję, bo bardzo mi to zaciekawiło pierwszy raz, kiedy rozmawialiśmy, jak uświadomiliście mnie tak naprawdę, że w Europie to nie działa, że w tym momencie nie ma jak przekazać poza szpikiem kostnym i tak naprawdę krwią informacje o swoich danych i nikt tego nie zbiera, nikt tego jakby nie kupuje, nie sprzedaje potem, że tego po prostu w Europie nie ma. A rynek jest, no, według mnie potężny. No, już nie mówię właśnie o Stanach Zjednoczonych czy o Chinach, tylko o samej Europie. No, że nikt tym się nie zajmuje, to mnie niesamowicie zdziwiło przynajmniej. To zachodzi na małą skalę. Niektóre kraje mają swoje własne systemy. Czasami to zachodzi wręcz w formie papierowej. Na przykład w Niemczech jest organizacja, która zbiera papierowo, listownie dokumentację medyczną od pacjentów, co oczywiście nie ma prawa się zadziać na ogólnoeuropejską skalę. Czasami pewne kraje wdrażają takie systemy w grupie kilku szpitali, natomiast nie ma systemu, który ogólnoeuropejsko by ten problem adresował. Warto by było się zastanowić, dlaczego tego systemu nie ma. Pierwsze pytanie, które możemy sobie postawić, to czy to się w ogóle opłaca. No i odpowiedź jest bardzo, bardzo no może nie zaskakująca, ale pozwala dobrze o tym projekcie myśleć ze względu na to, że wartość danych medycznych jest ogromna. W tej chwili na przykład według szacunków EY'a, jeśli chodzi o dane medyczne gromadzone w Wielkiej Brytanii, wartość jednego tylko rekordu waha się między 100 a 5 tysięcy funtów, a wartość całej bazy zgromadzonej w NHS-ie, czyli w ich Narodowym Funduszu Zdrowia, taki odpowiednik, rocznie wynosi około 10 miliardów funtów. I tutaj mówimy tylko o jednym kraju, gdzie musimy pamiętać, że jeden rekord może być wykorzystany x razy. A no bo czego są te wahania ceny? Bo powiedziałeś 100 i 5 tysięcy? Skąd taka duża różnica? Wahania ceny zależą od tego, o jakich danych dokładnie mówimy. No bo możemy mieć dane na przykład laboratoryjne albo dane dotyczące rozpoznań, czyli pacjent ma cukrzycę, ale możemy mieć dane na przykład badania obrazowe, czyli tomografię komputerową klatki piersiowej lub wręcz dane genetyczne, które oczywiście są odpowiednio więcej warte. Więc jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, może to się nie opłaca, odpowiedź brzmi oczywiście, że to się opłaca. Najważniejszą informacją tutaj jest, że w zasadzie dopiero teraz jest możliwe do zrobienia to, co robimy. Bo żeby to było możliwe na skalę ogólnoeuropejską, musimy zbudować zaufanie pacjenta do tego systemu i zaufanie, że organizacja, której daruje swoje dane, będzie je wykorzystywać dokładnie w taki sposób, jak ten pacjent sobie życzy. I jedyny sposób na zrobienie tego jest wykorzystanie technologii blockchain, która jako jedyna gwarantuje, że żadna ze stron, ani odbiorca danych, ani dostawca danych, ani ta strona, która przetwarza te dane, nie zmanipuluje tej informacji i nie ukryje na przykład przed pacjentem informacji, że jego dane były wykorzystywane w jakiś inny sposób. Chyba największy strach jest przed tym, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, z tego co powiedzieliście, że ktoś te dane weźmie po prostu i sprzeda sobie na lewo i prawo, komu chce, za ile chce i nie, że ten pacjent nic z tego nie będzie miał, no to jeszcze dane mogą zostać wykorzystane przeciwko niemu, że przyjdzie do ubezpieczalni, faktycznie będzie chciał się ubezpieczyć, ale wie pan co, bo pan ma tutaj większą szansę, żeby mieć raka na przykład i pana nie ubezpieczymy, albo pan musi więcej zapłacić. Pewnie oczywiście tutaj będzie największy problem faktycznie. Żeby ludzie jest takie niemieckie powiedzenie, że zaufanie jest dobre, ale kontrola jest lepsza, a mamy wrażenie, że to nie jest wybór albo, bo dzięki blockchainowi mamy i zaufanie, i kontrolę tego, że pacjent sam może sobie sprawdzić, czy my czasem nie wykorzystaliśmy jego danych niezgodnie z jego wolą. Więc cofając się jeszcze do tego, co mówiła Ligia, że ten system musi się wszystkim opłacać, my mówimy o zbudowaniu takiego systemu dawstwa jak dawstwo krwi albo dawstwo szpiku. A przy czym my budowaliśmy już organizacje humanitarne, pomocowe, organizacje non-profit i wiemy, że taki model, który opiera się tylko i wyłącznie na altruizmie i tylko i wyłącznie na donacji i na dobrej woli ludzi, długofalowo nie działa i nie ustawia dobrych zachęt dla wszystkich, żeby dołączali do systemu. I stąd pomysł na to, żeby projekt stokenizować, żeby stworzyć walutę, u nas jest to Lake Token, która będzie zapewniać, że to się będzie opłacać każdemu.
że pacjent, który dołączy do systemu, wejdzie w posiadanie tokena Lake, który da mu konkretne funkcjonalności, konkretną użyteczność, zniżki na badania medyczne, dostęp do preferencyjnych cen różnych procedur itd. Z drugiej strony pozwoli nabywcom danych kupić dane od odbiorców danych, od szpitali, od firm, które wykonują badania obrazowe albo badania laboratoryjne i te firmy również będą za to odpowiednio wynagrodzone, czy będą zachęcone do tego, żeby do tego systemu się podłączyć. Także bezpośrednio czerpiąc z tego naszego doświadczenia dawniejszego budowania organizacji, które mają zmieniać świat i pomagać ludziom, wiemy, że to jest dobre i to cały czas w nas jest, jesteśmy idealistami, ale wiemy też, że wszystkim to się musi opłacać i że musi mieć taki racjonalny element ekonomiczny w tym systemie. To jeszcze mam jedno pytanie. Czy istnieje prawo, które wam na to wszystko pozwoli w Europie? Czy jest jakieś takie ogólnoeuropejskie prawo, które nagle przyjdzie jeden kraj i zabroni wam, bo u nas tego nie można robić, u nas nie można sprzedawać danych na przykład? Mamy duże szczęście w Europie, bo mamy jedną regulację, która jest nad innymi regulacjami krajowymi, to jest GDPR, czyli RODO po polsku. I jeśli mówimy na przykład o systemie polskim, no to oczywiście prawo nam pozwala na zrobienie czegoś takiego, ponieważ zgoda, którą otrzyma ta zaufana trzecia strona w posiadaniu systemu blockchainowego, to jest zgoda taka sama, jak na przykład udzielamy swojemu mężowi, żonie, dziecku, mamie, zgoda na dostęp do swoich danych medycznych. Mało tego, mając taką zgodę, podmiot leczniczy, na przykład szpital, generalnie musi nam wydać pierwszą kopię dokumentacji medycznej za darmo, w takiej formie, jak sobie zażyczymy. Oczywiście nie chcemy się opierać na tym, że ktoś coś musi, więc tworzymy system, który będzie opłacalny dla wszystkich, tak jak Wojtek powiedział, również dla podmiotów leczniczych czy szpitali, które się z nami zintegrują. Natomiast generalnie pod tym prawem, które jest to oczywiście legalne. Mało tego, Komisja Europejska w swoich dokumentach od kilku już lat powtarza, że trzeba stworzyć schematy dawstwa danych medycznych i trzeba promować ideę dawstwa danych. To zacznijmy od tego. Dla nas to jest po prostu bardzo, bardzo logiczne i jasne jak słońce, że w Europie tak naprawdę nie mamy innej drogi jako społeczeństwo, które ceni sobie prawa jednostki, które ceni sobie wolność wyboru, które ceni sobie to, że ludzie sami decydują sami o sobie, a nie korporacje czy rządy. Tak. Więc wydaje nam się bardzo logiczne, że to pacjent powinien w swoim własnym interesie, bo w końcu jest chory i zależy mu na tym, żeby jego dane były wykorzystane do tego, żeby wynaleźć nowe formy leczenia choroby, na którą cierpi. Jasne. To właśnie chciałem kontynuować o tym pacjencie. To co ten pacjent będzie miał z tego, że będzie korzystał z waszego systemu? Tak w prostych słowach i w takich konkretach. Okej. Pierwszy element. Mamy w Polsce 2 miliony dawców szpiku. Czyli mamy w Polsce 2 miliony ludzi, którzy z pobudek czysto altruistycznych, po to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, decydują się na to, żeby przejść albo długotrwałą, albo bolesną procedurę medyczną pobrania szpiku kostnego i to nie jest wcale mała liczba. Więc pierwsza motywacja jest taka, że my wierzymy, że są tacy ludzie pośród nas, którzy po prostu bezinteresownie chcą pomóc drugiemu człowiekowi. Czyli pierwsza motywacja to jest altruizm. Druga motywacja jest taka, że pacjent za dołączenie do systemu otrzyma od nas token. Im wcześniej dołączy, tym przewidujemy większą pulę tokenów, które będą airdropowane na portfele pacjentów. Z czasem zaś, kiedy będą przepływy danych, 50% wartości przepływu tych danych będzie redystrybuowane pomiędzy pacjentów, którzy udzielili nam oświadczenia woli. Pacjent ten token oczywiście może trzymać na swoim portfelu, będzie mógł go sprzedać, jeśli będzie miał taką ochotę, ale token da mu też pewną użyteczność, taką, że w momencie, kiedy pacjent będzie odkładał coraz więcej tokenów na swoim portfelu, w panelu korzyści w naszym systemie Data Lake będzie odblokowywał kolejne możliwości, tak jak mówiłem wcześniej, dostępu do zniżek na badania medyczne czy usług naszych partnerów Fundacji Podaruj Dane, do których pacjent będzie miał dostęp przez to, że ma określoną liczbę naszych tokenów. Także wierzymy, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, od takiej motywacji czysto altruistycznej do motywacji takiej bardzo monetarnej, kiedy po prostu będzie chciał otrzymać token i w jakiś sposób go wykorzystać. A co z drugiej strony szpitale czy jakieś takie placówki dostaną za to, że podłączą się do tego waszego systemu? Szpitale otrzymają 30% z każdej puli przepływu danych. To znaczy, jeśli przyjdzie do nas odbiorca i zapłaci nam
pewną kwotę za obrót z danymi, to 50% z tej kwoty trafia do pacjentów, a 30% trafia do szpitali. Jeszcze tutaj taka informacja, że płatność, która będzie przepływać, ona będzie przepływać w tokenach Lake. To oznacza, że tokeny, oprócz takiej wartości oczywiście użytecznej dla pacjentów, realnie będą odzwierciedlać wartość danych medycznych, która przepływa przez nasz system. No, oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby tych danych medycznych przepływających było bardzo dużo. Na początku zaczynamy od Polski, ale już mamy plan bardzo realny na ekspansję ogólnoeuropejską. Czyli waszym klientem będzie jakaś korporacja, która będzie chciała na podstawie tych danych przeprowadzać jakieś badania, szukać właśnie jakichś cząsteczek dodatkowych, tak? Dokładnie Wiesz co, tak. to nie tylko muszą być korporacje, bo wierzymy w to, że dostęp do danych powinien być zdemokratyzowany. I obecnie akurat korporacje mają całkiem niezły dostęp do danych medycznych, natomiast naukowcy, instytuty badawcze, uniwersytety, startupy, które chcą rozwijać nowe technologie, tego dostępu nie mają. Także oczywiście nie będziemy się zamykać na żaden rodzaj klienta, który chce wykorzystywać dane po to, żeby pracować nad nowymi lekami. Natomiast w tej chwili taką grupą, która jest zupełnie pomijana i uważamy, że to nie jest fair, to właśnie w dużej mierze są naukowcy i startupy, dla których też przewidujemy miejsce w naszym systemie. Tak. I tutaj bym tylko chciała nadmienić, że dane, które będą przekazywane na podstawie tej jednej zgody pacjenta zebranej na początku, to będą dane tylko anonimowe, czyli takie, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, do kogo należały te dane. W późniejszych etapach rozwoju systemu dopuszczamy taką możliwość, żeby pacjent za każdym razem mógł samodzielnie zadecydować po uzyskaniu informacji, komu przekazujemy dane, po co, na jaki czas, w jakim celu i tak dalej, mógł wyrazić zgodę na przekazanie danych jego osobowych. Natomiast to jest dalszy etap projektu i za każdym razem pacjent będzie musiał wyrażać dodatkową, szczegółową zgodę, co może być szczególnie istotne w przypadku na przykład badań klinicznych, bo pacjenci generalnie mają dużą korzyść z tego, że mogą brać udział w badaniach klinicznych, a w tej chwili ta selekcja do badań klinicznych zachodzi głównie w dużych ośrodkach, w dużych miastach, przez co część pacjentów jest po prostu, nie ma do tego dostępu. A co jeszcze, jak na przykład pacjent wycofa zgodę? Stwierdzi w pewnym momencie, że on tą zgodę cofa, to rozumiem, że tych bonusów jakby już nie będzie dostawał. Ja to tak nazywam bonusów, tych airdropów z tych przepływów, tak? W momencie, kiedy przestanie być aktywnym uczestnikiem systemu dawstwa i wycofa swoją zgodę, oczywiście nie będzie uprawniony do tego, żeby otrzymywać tokeny, ponieważ nie będzie aktywnym dawcą danych. Natomiast te tokeny, które zgromadził do tej pory, oczywiście są jego i może je wykorzystać w taki sposób, w jaki chce. Dodatkowo wycofanie tej zgody będzie odnotowane na sieci blockchainowej, co absolutnie nie pozwoli nam pobrać jego jakichkolwiek danych, bo jak będzie wycofana zgoda, to po prostu nie będziemy mieli klucza do tych jego danych. Tak. To powiedzieliście, że to jest system. To tak naprawdę na jakim etapie tworzenia tego systemu już jesteście? My pracujemy nad projektem od około 1,5 roku. Dwukrotnie pozyskaliśmy dofinansowanie z grantów unijnych na naszą spółkę Data Lake. Obecnie jesteśmy na ostatniej prostej tworzenia tego systemu blockchainowego do składania oświadczeń woli. Budujemy go na sieci Polygon ze względu na niskie opłaty transakcyjne, także wierzymy, że uda nam się złożyć pierwsze oświadczenia woli w systemie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Macie jakieś terminy właśnie narzucone przez te granty, że musicie to zrobić na przykład, nie wiem, w ciągu 2-3 lat, czy tam jest dowolność jakoś tych terminów? System będzie gotowy za miesiąc, także to już jest ten moment, kiedy możemy pierwszy przepływ oświadczenia woli odnotować, natomiast będziemy jeszcze robić testy cyberbezpieczeństwa, testy penetracyjne, więc pewnie taki gotowy system z kampanią edukacyjną dla pacjentów będzie otwarty gdzieś między kwietniem a majem. Także to są takie terminy, które sobie dajemy. My nad tym systemem pracujemy już od ponad roku, więc to w zasadzie jest końcówka prac. Pod względem takim czysto kryptowalutowym, taki kanał, to jak wygląda wasza tokenomia tego tokena? On będzie jakoś rozdystrybuowany na początku, rozrzucany, można go będzie kupić, jakiś presale, to na pewno ludzie gdzieś tam też będą pytać potem. Oczywiście. W tej chwili prowadzimy rundę sprzedaży Secret Sale. To jest runda, którą kierujemy do inwestorów
z rekomendacji naszego teamu. To są często inwestorzy branżowi, to są często inwestorzy, którzy sami będą korzystać z utility naszego tokena i będą uczestnikami systemu dawstwa danych. Tą rundę prowadzimy obecnie, jest otwarta. Zbieramy tam nieco ponad $1 milion, 80% tej kwoty mamy już w tej chwili zebrane na naszych kontach. Później prowadzić będziemy drugą rundę private sale. W obu rundach sprzedajemy po 7% total supply. Oprócz tego przewidujemy jeszcze przeznaczenie tokenów standardowo między team, doradców na rozwój ekosystemu, na marketing, na pulę płynności oraz na treasury. To już można gdzieś te informacje znaleźć, takie szczegółowe, czy jeszcze nie? W naszym white paperze. Czyli są dostępne, okej. Dokładnie. Jasne. To ja może jeszcze tylko dodam, że pieniądze, bo teraz tak, są dwie pule pieniędzy. Pierwsza pula to są te pieniądze z grantów unijnych i za te pieniądze wybudowaliśmy system. A te pieniądze, które teraz zbieramy za pośrednictwem tokena, te pieniądze będą nam służyły między innymi do stworzenia pierwszej kampanii dawstwa danych i pracy nad systemem tak, aby umożliwił pierwszy przepływ danych w systemie. Więc tutaj mamy to szczęście, że mamy pierwszy etap projektu zakończony w zasadzie z innych pieniędzy. Może warto też powiedzieć, czemu my w ogóle wypuszczamy token i czemu prowadzimy zbiórkę, czemu go sprzedajemy. Mieliśmy kilka możliwości sfinansowania tego projektu i rozważaliśmy również taką możliwość, żeby finansować go dalej z grantów, bądź to polskich, bądź europejskich, albo finansować go poprzez interesariuszy systemu, czyli korporacje, duże podmioty medyczne, które finansowałyby działanie projektu po to, żeby samemu odnieść z niego korzyści. Natomiast wydaje nam się, że żadna z tych opcji nie byłaby w interesie pacjenta, ponieważ jedna jest zależna od rządów, a druga jest zależna od korporacji, więc nie chcąc iść w żadnym z tych dwóch kierunków, zdecydowaliśmy się, żeby to właśnie taki człowiek jak ja czy ty mógł sfinansować system dawstwa taką oddolną, społeczną inicjatywą. Dodatkowo użycie tokena pozwala nam wynagradzać pacjenta i pacjent bezpośrednio czerpie korzyści z tego, im więcej przepływów danych jest w naszym systemie, co jest szalenie istotne, bo nie chcieliśmy stworzyć systemu, gdzie pacjent oddaje dane i nic za to nie ma, nawet jeśli te dane później są wykorzystane do na przykład komercyjnych badań klinicznych. Dlaczego Nasza filozofia, przepraszam. Czerpać korzyści, proszę. Tak, dzięki. Nasza filozofia też podejścia do tych zbiórek jest taka, że zbiórki głównie mają służyć nam celom marketingowym, a nie fundraisingowym. Chcemy poprzez to, że zrobimy projekt kryptowalutowy, który mamy nadzieję odniesie duży sukces, będziemy zachęcać również pacjentów do tego, żeby dołączali do systemu, składali oświadczenia woli, żeby ta odnoga nasza kierowana jako budowa systemu dawstwa dla pacjentów oraz budowa ekosystemu tokenomicznego dla naszych inwestorów, dla podmiotów leczniczych wzajemnie się wspierały. Tak, no bo to ogólnie będzie polegało na takiej oddolnej pracy, żmudnej oddolnej pracy, kampanie marketingowe, przekonywanie tych kolejnych pacjentów do tego, że warto, że poza tym, że im się to będzie opłacało, to im po prostu pomoże. Jak odpukać, coś im się kiedyś stanie, to może część z tych danych właśnie pomoże, żeby jakiś lek wymyślić, żeby tutaj jakieś nowe rozwiązanie na pomoc tym ludziom po prostu wynaleźć, nie? W zasadzie zakładamy, że do pierwszych przepływów danych jesteśmy w stanie doprowadzić raczej szybciej niż później, ze względu na to, że nie będziemy na początek robić kampanii ogólnopolskiej czy ogólnoeuropejskiej wręcz dla pacjentów, ale w zasadzie najpierw zidentyfikujemy odbiorców danych, czyli te firmy, które potrzebują dane, określimy, jakie dane oni potrzebują, określimy dostawców danych, którzy już są gotowi do integracji z nami, bo są partnerami zaawansowanymi technologicznie i mają te dane, na które już znaleźliśmy odbiorców danych, a następnie skierować pierwsze kampanie edukacyjne do obszaru geograficznego od tego dostawcy danych, czyli tak, żeby trafić do pacjentów tego dokładnie podmiotu leczniczego. Więc zakładamy, że te pierwsze przepływy danych, być może jeszcze ograniczone, nie mające wszystkich funkcji, będą możliwe raczej szybciej niż później. Jaki jest w ogóle, teraz jeszcze pomyślałem o tym, odbiór środowiska, zarówno właśnie tak jak powiedzieliście lekarzy, jak i rządowego, czy jakieś rozmowy są prowadzone, czy oni chcą brać w tym udział, jak to wygląda? Zdecydowanie tak. To może ja jeszcze nadmienię, że tym administratorem danych osobowych będzie ta zaufana trzecia strona, to będzie Fundacja Podaruj Dane, która składa się teraz z kilku organizacji, między innymi z Polskiej Federacji Szpitali, ale też Fundacji My Pacjenci, Fundacji Alivia czy Europejskiej Organizacji Aid Health.
ale również jesteśmy w kontaktach z różnymi innymi interesariuszami systemu i będziemy rozszerzać to grono organizacji, które mają wpływ na Fundację Podaruj Dane, żeby zapewnić, że ci wszyscy interesariusze sektora ochrony zdrowia pilnują już tak mniej technologicznie, a bardziej powiedzmy regulaminowo-prawnie, pilnują działalności Fundacji Podaruj Dane, tak żeby realizować te cele zgodnie z w zasadzie życzeniem pacjenta. Jeśli mówimy o tym, jaki jest odbiór społeczny, no to oczywiście jest pozytywny ze względu na to, że mówimy o tym, że podstawowym prawem każdego człowieka jest prawo do decydowania o swoich danych i chyba w zasadzie wszyscy się z nami w tym kontekście zgadzają. No i jest to idea ogólnoeuropejska, o której już się mówi od jakiegoś czasu. Po prostu nie było narzędzia, które by pozwoliło zbudować taki system dawstwa danych. A czy wplątanie, że tak powiem, tam kryptowalut nie odstrasza niektórych? Nie mają jakichś obiekcji tutaj, tak się, że o kryptowaluty, a po co wam te kryptowaluty tam? Nie wiem, czy mieliście takie głosy właśnie od środowiska na przykład? No oczywiście poziom zrozumienia kryptowalut, tokenomii czy generalnie blockchaina jest w różnych środowiskach różny i jeśli mówimy o takim sektorze jak sektor ochrony zdrowia, który jest generalnie sektorem konserwatywnym, to nie zawsze to zrozumienie jest. Natomiast my tutaj mówimy o systemie, który może pozwolić na wynagradzanie pacjentów i może pozwolić na transparentne przepływy tych danych. W zasadzie każdy interesariusz, z którym rozmawiamy, nawet jeśli nie do końca rozumie ideę, powiedzmy, tokena, no to rozumie, że to nam właśnie pozwoli na transparentne przekazywanie tych danych, co generalnie spotyka się z akceptacją. To często jest też kwestia semantyczna, to znaczy my w zasadzie nie używamy pojęcia kryptowaluty, kiedy mówimy o naszym lake tokenie, zawsze mówimy o tokenie, którym pacjent jest wynagradzany i co do tego pojęcia jak dotąd nie mieliśmy obiekcji. No to tak jak ludzie jeżdżą na stację benzynową, zbierają punkty na karty czy na aplikację, to też chyba tak trzeba przedstawiać po prostu, nie? Przeciętnemu, że tak powiem, użytkownikowi. No bo po co go wplątywać w blockchain, transakcje, gdzie to można znaleźć i tak dalej, no warto o tym pisać i dać możliwość ludziom, żeby sprawdzili to, tak jak powiedzieliście, no te dane mają być dostępne, znaczy te informacje o przepływach, nie same dane, to jeszcze raz trzeba podkreślić, natomiast no tłumaczenie w prostych słowach jest tutaj jak najbardziej wymagane. Jakbym miał swoje babci, która miałaby zgodę podpisać na to, powiedzieć, że no babcia musi sobie MetaMaska ściągnąć i tam trzymać tokeny, to myślę, że no nie do końca by mogła to zrozumieć. Okay. To jest jeszcze bardzo ważne, jeśli mogę przerwać, Jasne. co powiedziałeś, bo odnotowanie oświadczenia woli będzie maksymalnie proste i to, że my korzystamy z tego systemu blockchainowego, z publicznej sieci blockchainowej, nie oznacza, że pacjent w ogóle będzie musiał wiedzieć, czym jest blockchain. Dla niego będzie sprawa taka, że wchodzi na stronę podarujdane.pl, klika podaruj swoje dane, przechodzi proces weryfikacji tożsamości, no bo oczywiście musimy potwierdzić, że on to on i ten proces weryfikacji tożsamości będzie zachodził przez moje ID, czyli taki system, jak się logujemy do ePUAP-u. Odkliknie sobie kilka checkboxów, kliknie podaruj dane i to w zasadzie jest koniec pracy dla pacjenta. I w systemie podaruj dane będzie później mógł zarządzać swoimi zgodami, czyli zobaczyć, które zgody udzielił, zobaczyć historię, zobaczyć przepływy jego danych i historię operacji na danych, jeśli takie będą, wycofać tą zgodę w każdym momencie, ale przewidujemy też to, że będzie miał tam link do Polygon Explorera, także pacjent, koneser blockchaina będzie w stanie też wejść i zobaczyć bezpośrednio, jak jego zgoda była zapisana na blockchainie. Jasne, no to bardzo fajnie, że będzie ta podstawowa wersja, plus jak ktoś jest trochę bardziej oczytany, czy tam doinformowany, albo po prostu chce pogrzebać, to będzie mógł to sprawdzić. Powiedzieliście, że za niedługo już ta aplikacja rusza i pierwsze zgody będzie można przyjmować, a jakie są plany na troszkę dalszą przyszłość, na przykład rok do przodu? Co chcecie jeszcze zrobić? Przede wszystkim chcemy się skupić na ekspansji zagranicznej. Bardzo nam zależy, żeby to nie był system tylko ogólnopolski, bo prawdziwą wartością jest możliwość łączenia tych danych z różnych krajów i tego w zasadzie nikt nie zrobił jeszcze. Komisja Europejska coś próbuje robić, ale to powiedzmy trochę czasu zajmuje, jeśli organy państwowe się tym zajmują. Więc naszymi dalszymi planami jest nawiązanie współpracy, w zasadzie już jesteśmy w trakcie rozmów z kilkoma krajami, pewnie wybierzemy 2 początkowe kraje, z którymi będziemy współpracować, pokazanie im, jak doprowadzić do stworzenia takiego systemu u siebie w kraju, czyli zakładamy, że te kraje założą swoje własne krajowe fundacje podaruj dane lub
inne organizacje po prostu przejmą funkcję tego administratora danych, tak żeby na przykład niemiecki pacjent mógł dawać zgodę niemieckiej organizacji, a nie polskiej fundacji Podaruj Dane, no bo by nie darzył pewnie takim zaufaniem polskiej organizacji czy zagranicznej fundacji. I te fundacje zagraniczne docelowo mają korzystać z naszego systemu blockchainowego, który udostępnimy albo nieodpłatnie, albo po kosztach utrzymania, w zamian za to, że te organizacje będą korzystać z tokena Lake jako tokena, który będzie stanowił walutę obrotu danymi medycznymi. Więc jeśli myślimy o projekcie w oknie powiedzmy rocznym lub dwuletnim, no to oczywiście jest rozszerzenie liczby przepływów danych tutaj na danych w Polsce, ale też rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi organizacjami i pokazanie im, jak zbudować tą kampanię edukacyjną dla pacjenta, jak doprowadzić do pierwszych przepływów u nich. To teraz jeszcze wpadłem na pytanie, które powiedziałem sobie, że będę w tym roku zadawał każdemu projektowi blockchainowemu. I nie wiem, czemu nie zadałem tego pytania wcześniej, ale na czym wy będziecie zarabiać jako taka organizacja, tak? Bo fajnie to brzmi wszystko, natomiast no, z czegoś to wszystko trzeba utrzymać. To jest świetne pytanie i mamy na nie prostą odpowiedź. Będziemy zarabiać z tego, że będziemy udostępniać dostęp do danych firmom, które tych danych potrzebują. To znaczy podział tych transakcji, które będą miały miejsce w naszym systemie jest taki, że 50% tokenów trafia do pacjentów, 30% trafia do dostawców danych, czyli do szpitali, laboratoriów, firm diagnostycznych, a 20% trafia do nas, gdzie część tego jest przeznaczana na powiększanie liquidity pool, część zaś jest przeznaczana na utrzymanie i rozwój ekosystemu. Tak, co jest ważne, żeby podkreślić jeszcze, że fundacja jest organizacją non-profit i oczywiście ona oprócz podstawowych kosztów na utrzymanie i rozwój systemu, no nie będzie jakby dotować różnych innych organizacji. Natomiast największą wartością tutaj jest token, który stanowi tą walutę obrotu danymi medycznymi. No i oczywiście będzie prawdopodobnie tak, że im więcej będzie tych przepływów danych medycznych, im większy będzie popyt na te dane medyczne, no bo na początku mówimy tylko o systemie polskim, ale później możemy mówić o systemie na przykład w 2, 3, więcej krajach europejskich, no to wartość tego tokena najprawdopodobniej wzrośnie ze względu na to, że będzie duży popyt. I to tak, jest bo zwróć uwagę, że każda transakcja, każde zapytanie do nas o zakup konkretnego zestawu danych będzie musiało skutkować tym, że firma będzie musiała najpierw skupić tokeny z rynku, nie od nas, tylko z rynku i dopiero za nie zakupić dane. Więc każdy szpital, który zintegrujemy, każdy kraj, który dołączy do systemu dawstwa, to będzie powiększenie naszego repozytorium danych, to będzie zwiększenie liczby zapytań, które będą kierowane do systemu, co oczywiście będzie skutkowało zwiększeniem zapotrzebowania na token. Czyli stajecie przy tym, że będą te wszystkie zakupy musiały być robione za pomocą tokena Lake, tak? Absolutnie, oczywiście. Nie, że tam fiaty nagle wejdą, jakieś inne kryptowaluty, bo to też jest, no parę projektów różnych już było ciekawych, którzy nie, nasza kryptowaluta tylko w tej kryptowalucie, ale jak przyszedł odpowiedni pieniądz, że tak powiem, no to dobra, to możecie we fiatach, połowę w naszych tokenach. I później tak naprawdę cała ta tokenomia się rozjeżdżała w długim terminie, nie? Tutaj warto wspomnieć, że dopuszczamy możliwość, że ta płatność dla szpitali, czyli te 30% będzie odnotowane we fiatach, ze względu na to, że szczególnie jak się będziemy integrować ze szpitalami publicznymi, trudno będzie od nich wymagać posiadania portfela kryptowalutowego. Natomiast te 70%, czyli te 50% dla pacjentów i 20% na rozwój systemu na pewno będzie denominowane w tokenie. Do tego się zobowiązała fundacja też, jako że fundacja w tej chwili prowadzi Secret Sale. Także no tutaj nawet jakbyśmy chcieli, to w momencie jak już rozpoczniemy system tokenowy, to nie możemy się wycofać z tych deklaracji. Bardziej mi chodziło jeszcze o to, że przyjdzie do was klient, powiedzmy ta korporacja i ona stwierdzi, wiecie, ale my nie chcemy w tokenie, damy wam dolary i tyle, nie? Wspaniale, że o to zapytałeś, bo to nie jest możliwe ze względu na to, że zapytanie o te dane, na przykład, no bo jak firma do nas przyjdzie, to powie, no dobra, chcę dane, ale chcę dane mężczyzn powyżej 50 roku życia z cukrzycą i nadciśnieniem. I takie zapytanie, taki request będzie musiało być odnotowane w naszym systemie i również będzie odnotowane w systemie blockchainowym. I przepływ danych, który zapewnimy, znaczy ta cała szyna integracyjna, ona również będzie spięta z blockchainem, także oczywiście dane nie będą odnotowane na blockchainie, natomiast to, jeśli dane przejdą od dostawcy danych do odbiorcy, ta informacja będzie na blockchainie, więc my nie mamy fizycznie możliwości doprowadzić do takiego, czy nie będziemy mieli możliwości doprowadzić do przepływu i nie odnotować tej informacji na blockchainie, więc wszyscy widzą, co się dzieje z danymi i no nie będziemy mogli pobierać za to gdzieś tam na lewo pieniędzy we fiatach.
Przewidujemy taką możliwość, że na przykład firma farmaceutyczna może nie móc bezpośrednio kupić naszego tokena na DEX-ie i wówczas będzie nam płacić w fiatach, a my będziemy za tą firmę dokonywać skupu tokenu z rynku. Okej, to rozumiem, to też jest jakaś opcja. No bo nie wszyscy mogą gdzieś tam te tematy ogarniać faktycznie i może ktoś mieć problem z tym. A jeszcze mam pytanie, to ile to będzie kosztować te firmy? Czy macie już jakieś, nie wiem, widełki cenowe? To będzie jakaś procentowa wartość, stała wartość? Bo to też jest chyba ważne dla widzów tutaj, żeby wiedzieli, czy oni za te dane zapłacą właśnie $1000, 100 000, czy jakie to będą sumy, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to jest pytanie o wycenę danych. A tak jak Ligia powiedziała na początku, one potrafią być warte od 100 funtów brytyjskich do nawet 5000 funtów brytyjskich, w zależności czy to są dane prostsze, czy to są dane bardziej skomplikowane. Także na to nie ma prostej odpowiedzi, bo to zależy wszystko od wielkości setu danych, który nabywca będzie kupował, od struktury tych danych i od jakości tych danych. Natomiast to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, przed którym oczywiście jeszcze stoimy i które musimy sobie rozwiązać, to znaczy jaki algorytm wyceny tych danych przyjąć. No bo to teraz taka myśl naszła, no to będzie ok, ktoś chce 1000 właśnie requestów wypuścić o tych mężczyzn z cukrzycą w wieku 45+, razy $1000 jeden jakby rekord, no to jest $1 milion, które będzie musiał zapłacić w tokenach oczywiście, tak? No to wolumeny mogą być tutaj jakieś kosmiczne, więc tutaj mnie ciekawi ten temat. Nie? Tak, mogą być kosmiczne i piękno tego całego systemu jest takie, że w zasadzie to jest nowy rynek i dopiero to się tworzy, bo teraz jeśli mówimy o pojedynczych danych, na przykład osobno dane o rozpoznaniu, osobno dane, na przykład badania obrazowe, one mogą kosztować X, ale jak je połączymy z różnych źródeł, na przykład z 2 szpitali, to one nie będą kosztować X plus X, tylko będą kosztować na przykład 10 razy X albo 100 razy X. Więc wycena danych to jest to, co będzie jednym z naszych wyzwań. Natomiast no, możemy się odwoływać do tych kwot, które na przykład EY szacował na podstawie danych Wielkiej Brytanii, ale to będzie oczywiście wyzwanie, znaczy raczej te dane będą kosztować więcej niż mniej. No, brzmi naprawdę ciekawie. Dobrze, no myślę, że jakby temat jest przedstawiony. Jak macie jeszcze jakieś 2 słowa na koniec do widzów, to zapraszam. Cóż, zapraszamy Was oczywiście na Cryptoverse. Będziemy tam 17 lutego, będziemy mieć swoje stanowisko, będziemy mieć swój wykład, także jeśli chcecie z nami porozmawiać i dopytać o coś, co dla Was szczególnie będzie ciekawe, to zapraszamy, przyjdźcie. A ja już teraz zapraszam Was do tworzenia systemu dawstwa danych i zostania może pierwszym honorowym dawcą danych. To jest zupełnie nowy rynek, który otwieramy i to jest niesamowicie ekscytujące, że możemy stworzyć projekt, który będzie miał realne przełożenie na rozwój medycyny. To jest projekt Bigger Than Life. Super. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą rozmowę, a z Wami widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć. Dziękuję bardzo, Dzięki. cześć. Cześć.